Cześć, witam na kanale Optymalna Zmiana. Ja jestem Patrycja, a dzisiaj lecimy z 5 sygnałami, po których możesz zacząć podejrzewać, że ona Cię zdradza. Gotowi? Przypominam, jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale, koniecznie zostaw subskrypcję i powiadomienie dzwoneczkiem, żeby nie przegapić innych treści. Pierwszym takim sygnałem jest zmiana zachowania. Więc jeśli ją nie bawiły kiedyś świńskie żarty, a nagle śmieje się, to coś tu jest chyba nie tak. Jeśli jest szczęśliwsza niż zawsze i mniej narzeka, albo w drugą stronę zaczyna bardziej narzekać i wszystkiego się czepiać, no to tutaj trzeba już przemyśleć sytuację. Numer 2. Zaczęła bardziej o siebie dbać. Z jeansów przeszła na sukienki, z adidasów przeszła na szpilki lub na odwrót. Mówiła kiedyś, że absolutnie w sukienkach nie czuje się dobrze, a teraz nosi tylko same sukienki. Zmieniła styl makijażu, zaczęła nosić czerwoną pomadkę, chociaż nigdy nie malowała ust. Takie małe szczegóły w wyglądzie mogą dużo Ci powiedzieć. To samo dotyczy się perfum. Zmieniła zapach, miała tylko jeden ulubiony, a nagle kupiła zupełnie coś innego. To nie do końca jest dobry sygnał. Numer 3. Zmieniła włosy. I teraz pomyślisz, Patrycja, ale o co chodzi? Jeśli nagle z długich, brązowych włosów zrobiła irokeza i to w dodatku blond, to możesz być przekonany o tym, że coś się dzieje. U większości kobiet wygląda to w ten sposób. Jeśli kobieta zmienia włosy, to zmienia też coś w swoim życiu. I zazwyczaj właśnie po włosach widać, czy kobieta jest stała emocjonalnie, czy coś tam ma do poprawy. Oczywiście, że są kobiety, które lubią eksperymenty, no ale jeśli znasz swoją kobietę i ona przez 10 lat nosiła tą samą fryzurę, a nagle ta zmiana jest taka hardkorowa, to czas się przyjrzeć bliżej. Numer 4. Unika intymności albo wręcz przeciwnie. Nagle zrobiła się demonem z sypialni. Zaczęła kupować stroje, jakieś dodatkowe elementy, czego nigdy nie było. Oczywiście, że taka sytuacja mogłaby się wytworzyć, gdybyście wcześniej na ten temat mieli rozmowę. Ale jeśli od pewnego czasu zauważasz różne sygnały, bo pamiętajcie, że nie jeden sygnał powinien być tam widoczny, żeby zacząć coś podejrzewać głębiej, to oznacza tyle, że coś tutaj się dzieje i czas o tym porozmawiać. I numer 5. Pilnuję swojego telefonu, komputera, żebyś nie miał tam dostępu. Jeśli widzisz, że Twoja kobieta śpi blisko telefonu, zabiera go ze sobą do łazienki, do toalety, wszędzie gdzie się da i bardzo go pilnuje, żeby przy Tobie chociaż na chwilę go nie zostawić, no to ewidentnie czas to sprawdzić. Ludzie, którzy nie mają nic do ukrycia, nie mają problemu z tym, żeby zostawić telefon. Ludzie, którzy nie mają nic do ukrycia, nie pilnują za wszelką cenę telefonu. Czyli jeśli wychodzi na krótki spacer z psem, ten telefon powinna zostawić w domu. Tak samo jeśli chodzi o pójście do łazienki, żeby umyć zęby. W czasie mycia zębów dość ciężko jest korzystać z różnych sociali, więc ten telefon tak naprawdę i tam kompletnie nie jest potrzebny. Pamiętajcie najważniejszą rzecz. To Wy swoją partnerkę znacie najlepiej, więc jeśli widzicie jakieś dziwne zachowania, nagle jakieś dodatkowe stroje czy gadżety do sypialni, mimo tego, że nie mieliście wcześniej żadnych problemów ani żadnych rozmów na ten temat. Jeśli Wasza kobieta cały czas nosiła tą samą fryzurę i nagle z dnia na dzień po prostu zmienia ją całą w mgnieniu oka, no to powinniście z nią szczerze porozmawiać. I pamiętajcie, że to jest 5 sygnałów, które mogą coś oznaczać, ale niekoniecznie muszą. Wy powinniście znać swoją partnerkę najlepiej i po prostu widzieć każdą zmianę, która zaszła u niej w zachowaniu czy w wyglądzie. Zamiast od razu przewidywać najgorsze, po prostu może warto porozmawiać i zobaczyć, czy gdzieś nie macie jakichś głębszych problemów. Przypominam, tutaj znajdziecie playlistę Męska Sprawa. Tam znajdziecie więcej
ciekawych tematów damsko-męskich oraz historii, które warto usłyszeć. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia.